No i dziwna przesyłeczka z Mediolanu dotarła. Czas otworzyć i pokazać Wam najprawdopodobniej najdziwniejsze, żeby nie użyć najmocniejszego słowa, dla wielu osób pewnie najbrzydsze okulary rowerowe, jakie widzieliście. Ale o tym za chwilę. Ogólnie jak dostajecie coś z Alby, to zawsze wygląda to tak samo, czyli jest sobie karton, w którym jest drugi karton, w którym są okulary, bo ogólnie rzecz biorąc to Alba jest taka super hiper eko i nie daje Wam plastikowych etui, tylko daje Wam wszystko w kartonikach, co oczywiście dla wielu osób może być objawem oszczędności ubranej w tak naprawdę ideologię ekologiczną, ale w przypadku modelu okularów Solo, bo o tych dzisiaj będziemy mówili, w środku w tym kartoniku jest coś takiego, czyli taki mini torba backpackingowa, w której to w środku kryją się, no jeżeli ktoś widział model Solo, o którym już powiedziałem, to wie, co się w środku kryje, ale w środku kryje się prawdziwy wizualny kosmos, czyli te oksy. Dam sobie rękę uciąć, że będę w nich wyglądał idiotycznie, ale tak już mam, że muszę dla Was takie rzeczy przetestować, więc idziemy na rower i sobie je sprawdzimy. Proszę Was, nie śmiejcie się, robię to po to, żebyście Wy wiedzieli, co ewentualnie możecie kupić, a nie po to, że uważam, że jest to ładne. Dopiero zaraz zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Jeszcze kilka kwestii technicznych związanych z tymi okularami. Ogólnie, jeżeli chodzi o stronę projektową i historię, która za tym stoi, to panowie z Alby wymyślili, że w tak szalonym roku jak ten stworzą okulary dla ludzi, którzy jeżdżą solo. Nie no, żartuję. Nazwa Solo głównie bierze się stąd, że inspiracją dla tych okularów była rowerowa turystyka i bikepacking, czyli okulary nie tylko po to, żeby pójść na rower i na trening, ale też po to, żeby pójść w góry, odbyć jakąś przygodę zdobywając szczyty i dlatego design tych okularów, jak widzicie, jest mocno inspirowany takimi okularami do łażenia po górach, do chodzenia po śniegu. Stąd też pojawiły się te boczne osłony przed pyłem i światłem, które mają nas chronić przed refleksami światła z boku i przed na przykład dostawaniem się pyłu, tudzież z punktu widzenia rowerowego ma nas to chronić przed zawiewaniem zimnym powietrzem z boków. Można to zdjąć. Te boczne panele, które tutaj są demontowalne, jak widzicie. Można je bardzo szybko zdjąć, wtedy dostajemy zdecydowanie bardziej zwyczajnie wyglądające okulary. No i tutaj już jest klasyka. To są szkła HDMI w zoom, które bardzo sobie cenię w Albie, więc akurat jeżeli chodzi o szkła, to nie mam tej wątpliwości, że będzie dobrze. No i co więcej, te okulary dają nam dużą możliwość regulacji, co dla wielu osób może być ciekawe, ponieważ jak widzicie, możemy regulować długość nauszników, tudzież zauszników i możemy też regulować pozycję noska w tych okularach, więc całkiem duże pole manewru, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że dalej pozostaje nam ta kontrowersyjna strona wizualna. No i lecimy korzystać z pogody, póki jest. Wypakowujemy rower. Idziemy zaraz zobaczyć, jak te wspaniałe okulary wyglądają na twarzy. A ktoś się mnie kiedyś pytał o to, jak przewożę rower w samochodzie. No to już pewnie wiecie, że wożę go po prostu w bagażniku. Teraz w zasadzie mam w domu 2 kombi, a w V60 miejsca jest tyle, że spokojnie mieścimy 2 rowery nawet. Jak widzicie, rower wchodzi cały, jeszcze zostaje z pół metra miejsca, jakby go dopchnąć do foteli, ale żeby sobie auta nie pobrudzić, to stosuję taki sprytny pokrowiec na rower i warto czegoś takiego sobie poszukać, bo można je znaleźć w internecie od 3 dych chyba wzwyż. Spoko opcja, bo faktycznie jakieś błoto i tym podobne elementy zostają na rowerze, a nie walają wam się po bagażniku, co jest szczególnie ważne, myślę, że dla osób, które tak jak ja mają po prostu jasną tapicerkę w aucie i jej pobrudzenie oponami pewnie nie byłoby niczym fajnym, więc taki pokrowiec jest spoko opcją, bo szybko można rower do środka zapakować i ułatwia to mocno życie, a wiem, że też niektórzy stosują tego typu pokrowców trzymając rower w domu, żeby się nie kurzył i żeby też błoto z opon nie opadało na podłogę, powodując jakieś rodzinne konflikty. Widać, że ostatnio robota w re, nawet nie było czasu auta wymyć, a my dzisiaj bierzemy rondo, póki jeszcze jest, bo ostatnio już wam mówiłem, że koncepcja jednego roweru króluje, ale rondo na razie nie sprzedane, w ogóle jeszcze nie wystawione, ponieważ zanim ten rower w ogóle pójdzie na sprzedaż, zanim się go pozbędę, są do zrobienia 2 rzeczy. Pierwszą jest taką, że pójdzie na gwarancję, znaczy nie, najpierw zanim pójdzie na gwarancję, to sobie podsumujemy test tego roweru i 1,5 roku spędzone z tym rowerem, a po drugie pójdzie na reklamację w związku z pęknięciem, co do którego będzie ogólnie rzecz biorąc większa historia przy okazji recenzji tego roweru.
No i zaczynamy piękny dzień w Gdowie. Pewnie ostatni dzień takiej pogody na jakiś czas, bo tak wszystkie prognozy pogody wskazują. Wczoraj był gravel, dzisiaj szosa, żeby troszeczkę sobie zmienić punkt widzenia i wykorzystać jeszcze te suche, piękne szosy i piękne klimaty. No i zaczynamy od razu z okularami. Od razu widzicie mocne uderzenie, jak wyglądają. Tutaj pojawia nam się najbardziej kluczowa kwestia, którą jest subiektywizm punktu widzenia. Oczywiście każdemu okulary mogą się podobać, każdemu mogą się nie podobać. Ja od początku was nastrajałem, że model Solo jest bardzo mocno kontrowersyjny. No, Alba przysyła mi wszystkie nowe modele okularów, w związku z czym ten też chciałem przynajmniej przetestować. Natomiast jak zawsze mam zamiar być szczery wobec niego. Tutaj jest kilka ciekawych patentów i ciekawych rozwiązań. Nie zaskoczą mnie szkła, bo bardzo sobie cenię szkła Alby i bardzo sobie cenię jakość w tej marce. Więc tego typu rzeczy dla mnie absolutnie tutaj nie są niczym zaskakującym. Natomiast koncepcja tych okularów na pewno sprawia, że dla wielu osób będą bezsensowne, ponieważ są to okulary do takiej, nazwałbym to, rowerowej turystyki, czyli i na rower, i po rowerze. To jest coś, co mnie ciekawi pod tym kątem, że wiecie pewnie, że ja tak często z okularów korzystam, bo mam w zasadzie na stałe dwa modele okularów, których używam. I to jest oczywiście Alba Delta Field. I drugim modelem okularów, który u mnie często widzicie, jest POC Wheel. Czyli taki model okularów, który łączy trochę cechy okularów typowo sportowych z okularami, nazwijmy to codziennymi okularami do chodzenia. A to wszystko dlatego, że wiadomo, kiedy jest jakaś mocniejsza jazda, bardziej wymagająca, gorsza pogoda, to jeżdżę w okularach typowo sportowych. Natomiast jeżeli na przykład wyjeżdżam na jakiś wyjazd, gdzie wiem, że poza rowerem będę też robił zdjęcia, chodził po górach, realizował jakieś materiały, to nie chce mi się brać dwóch par okularów i zabieram takie okulary, które się nadają na rower, mają dobre sportowe szkła, ale przy tym wszystkim są lekkie i mają taki trochę bardziej codzienny wygląd, który pozwala spokojnie ubrać je na przykład w góry, tudzież na miasto. Taka koncepcja jazdy na rowerze w okularach nie do końca sportowych ma swoje minusy. Polegają one na tym, że większość okularów, które do tego zastosujemy, która nie ma typowo sportowego kroju, bardzo dużych szkieł, ma pewne minusy. Oczywiście te minusy to chociażby to, że bardzo łatwo, kiedy temperatury są niższe albo prędkości większe, bardzo łatwo o łzawienie oczu przez to, że wiatr zawiewa nam od boków szkieł i to jest duży problem. I to jest problem, który ja mam na przykład w okularach POC Wheel. Ostatnio je właśnie wziąłem na wyjazd do Neapolu. Na cały tydzień to były jedyne okulary, które miałem. No i faktycznie, kiedy te temperatury już spadały do 12, 13, poniżej 10 stopni nawet, to te okulary mi trochę po prostu już momentami przeszkadzały. Przez to, że po prostu zaczynały mi oczy łzawić. To jest fajne w lecie, w upały, ale kiedy robi się chłodniej, to pojawia się trochę problem. No w przypadku tych okularów ten problem ma być rozwiązany przez dwie rzeczy. Po pierwsze, są bardzo duże i pole widzenia jest wielkie, jak widzicie, co sprawia, że wyglądają jak wyglądają, bo tak naprawdę główna kwestia wyglądu tych okularów bierze się właśnie z tego specyficznego, wielkiego kształtu soczewek, które wyglądają trochę jak oczy muchy, tak bym chyba powiedział. No ale ten problem zawiewania ma być też rozwiązany przez drugą rzecz, czyli te panele z boku, które nam ograniczają dostęp zimnego powietrza. I to naprawdę działa, bo przed chwilą było około 10 stopni, 11 stopni w cieniu i nie czuję tego powietrza, które dostaje się po bokach. Oczywiście nigdy nie będzie idealnie, chociażby z tego względu, że te okulary mają też otwory wentylacyjne w szkłach, które mam tak samo w modelu Delta i to jest element, który będzie trochę powietrza dopuszczał, ale nie ma takiego efektu, w którym powietrze nam to jakby zakręca za ramką, załamuje się ten strumień powietrza i wpada nam do oczu, powodując bardzo, bardzo intensywne łzawienie, więc tak ten element ma działać, natomiast trzeba się przyzwyczaić do tego na początku, że jest dziwne wrażenie, kiedy patrzymy w bok, bo część z nas jest przyzwyczajona albo do tego, że ma wielkie szkła jak w okularach sportowych, które sięgają aż za krawędź pola widzenia naszych oczu, albo jeździ w mniejszych okularach typowo takich codziennych, gdzie problemu tego nie ma, po prostu kończy się ramka i po prawej mamy wolną przestrzeń. Tutaj jest ten element, który jest z takiego dość transparentnego plastiku, ale mimo tego jest on widoczny. Do tego się trzeba przyzwyczaić. Po pewnym czasie go nie dostrzegacie, ale na początku go jednak trochę widać i może to stwarzać wrażenie takiego lekko tunelowego widzenia, które na początku nie jest przyjemne.
Ale słuchajcie, dzisiaj jest piękny dzień do jazdy, naprawdę. Około 15 stopni, kolory, bajka, a trasa kołogdowa, jak widzicie po asfaltach, to coś pięknego i naprawdę dzisiaj totalnie zerowy ruch. Po prostu taki, jeżeli to jest ostatni dzień takiej ciepłej jesieni, to bym sobie go lepiej nie zaplanował, serio. No i cóż, po kilkudziesięciu kilometrach, no i przekroczeniu 80 na godzinę dzisiaj na zjeździe, mogę Wam powiedzieć kilka dodatkowych obserwacji. Pierwsza jest taka, że naprawdę ten system z tymi panelami z boku działa i faktycznie sprawia, że nie zawiewa nas. Nie ma tego zimnego powietrza, które by nas mogło powodować łzawienie i to jest spoko i to działa. Natomiast problem, który dostrzegam, jest taki, że trochę to ogranicza jednak pole widzenia, bo kiedy patrzycie przez ramię na przykład, czy nie przez Was samochód albo co jest za Wami, to jednak naturalnym jest to, że w okularach takich typowo sportowych patrzycie do końca soczewki, szkieł i widzicie wszystko, a w okularach z zwykłą ramką widzicie obok. A tu jest tak, że jest taki punkt, w którym no, muszę się bardziej odchylić, żeby zobaczyć, co jest za mną. Więc ten system ma swoje plusy, ma swoje minusy, ale trochę nas to prowadzi do pewnego wątku, którego ja nie chciałem poruszać na początku, ponieważ nie chciałem używać na początku słowa, że to są okulary dla gravelowców, a wydaje mi się, że w praktyce to jest chyba najbardziej docelowa grupa dla tych okularów z kilku względów. Po pierwsze ze względu na wygląd, a jakoś tak jest, że ludzie jeżdżący sobie po krzakach na gravelach są mniej ortodoksyjni, jeżeli chodzi o stylówkę i czasami szukają rzeczy, które są, nie wiem, trochę inne albo po prostu spełniają bardzo dobrze ich wymagania techniczne, a nie muszą być zgodne z jakimś tam typowym kanonem typowych okularów dla kolarza szosowego, więc to na pewno. A dwa, te wszystkie cechy, które te okulary mają, plus te konkretne szkła, które są nastawione na to, żeby maksymalnie poprawiać kontrast przy takim ciemniejszym świetle, sprawiają, że właśnie poza szosą chyba najbardziej docenimy pewne cechy tych okularów. Na szosie też jest ok, w tym sensie, że to są po prostu sprawdzone, dobre szkła, które sobie bardzo cenię, więc naprawdę sprawiają, że fajnie widzimy kolory, nie oślepia nas słońce, jest bardzo dobry kontrast, widać dziury nawet jak jedziecie w ciemnym lesie. Natomiast wydaje mi się, że całokształt tych okularów predestynuje je przede wszystkim do miana takich okularów dla kogoś, kto szuka okularów do przygody, czyli do jazdy poza asfaltem, do jakiejś turystyki, do wybrania się na narty biegowe, do, nie wiem, jakichś skiturów w zimie i tym podobnych opcji. I tutaj te okulary się na pewno sprawdzą. No i powoli zbliżamy się do końca tego odcinka. Wiecie już, co tak naprawdę powinniście wiedzieć o okularach Alba Optics Solo. Czy są to najbrzydsze okulary rowerowe na rynku? Nie wiem, na pewno jedne z najbardziej oryginalnych i najbardziej moim zdaniem kontrowersyjnych, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę cenę, bo Alba tania nie jest. Jest to pułap cenowy Oakleya i to tego z wyższej półki, ponieważ akurat ten model okularów z tymi szkłami to koszt 189 euro w tym momencie, więc naprawdę nie mało. I na pewno będzie to produkt niszowy. Jeżeli szukacie swoich okularów, swoich pierwszych bardzo dobrych okularów na szosę i podobają Wam się okulary Alby, to zdecydowanie polecałbym Wam model Delta, który po prostu na szosie sprawdzi się lepiej.